Cześć! Dzisiaj w nocy stała się rzecz niesamowita. Przychodzę do Was ze świetnymi wieściami. Polska koprodukcja, czyli Strefa Interesów, otrzymała 2 Oscary. Pierwszy to Oscar za najlepszy film międzynarodowy, drugi to Oscar za dźwięk. Ja nie będę dzisiaj opowiadać Wam o tym filmie, ani go w żaden sposób recenzować. Powiem tylko w 3 słowach, żebyście wiedzieli, o czym jest film. Film opowiada o komendancie obozu koncentracyjnego w Auschwitz oraz o jego rodzinie, która mieszka w pięknym domu z pięknym ogrodem, a ten dom z ogrodem przylegają do bramy obozu koncentracyjnego Auschwitz. Film nie opowiada o obozie, film opowiada o życiu tych, którzy tym obozem zarządzali, a także tych, którzy udawali, że nie widzą, co dzieje się tuż za murem ich ogrodu. Ja jednak, jak powiedziałam, nie chcę opowiadać o filmie i nie chcę go recenzować. Ja przynoszę Wam 10 rzeczy, które musicie wiedzieć o Strefie Interesów. Po pierwsze, film Strefa Interesów to nie tylko polska koprodukcja, to także śląska koprodukcja. Ponad 400 000 złotych do filmu włożył Śląski Fundusz Filmowy, czyniąc tym samym instytucję filmową Silesia Film koproducentem tego filmu. Śląski Fundusz Filmowy to pierwszy fundusz filmowy w Polsce na poziomie regionalnym. Został założony w 2007 roku. Całkiem pierwszy w Polsce był fundusz filmowy w Łodzi, to był fundusz miejski. I regionalne fundusze filmowe to takie instytucje zarządzane przez samorząd w Polsce, które mają zająć się tym, które są odpowiedzialne za to, żeby produkcja filmowa w Polsce była różnorodna, rozgrywała się w różnych miejscach i żeby w różnych miejscach naszego kraju, a jest gdzie, kręcić ciekawe, piękne filmy, nie tylko polskie, ale także zagraniczne koprodukcje, takie jak właśnie Strefa Interesów. A zatem zapamiętajcie, koproducentami Strefy Interesów jest Polski Instytut Sztuki Filmowej i Instytucja Filmowa Silesia Film. Podkreślam to wyjątkowo, bo jestem ze Śląska. A jeśli chcielibyście wiedzieć, gdzie konkretnie realizowane były zdjęcia do filmu Strefa Interesów, no to wymienić możemy Oświęcim, to sprawa oczywista, ale zdjęcia realizowane były także w Zamku Książ w Wałbrzychu, no i jeśli chodzi o te śląskie lokacje, bo powiedziałam na początku, tak strasznie podkreśliłam ten śląski wkład, to my mamy także wkład lokalizacyjny, są to sejfy śląskie i budynek Urzędu Wojewódzkiego, który zobaczycie w końcowej części, w końcowej sekwencji filmu, więc możecie na niego zwrócić uwagę. Po drugie, całość zdjęć do filmu Strefa Interesów została zrealizowana w Polsce. Poza Polską dokonała się tylko postprodukcja tego filmu, czyli montaż, jakieś tam dodatkowe udźwiękowienie i tak dalej. Wszystkie dni zdjęciowe były realizowane na terenie Polski. Po trzecie, dom, w którym rozgrywa się Strefa Interesów, to nie jest dom Rudolfa Hessa. To bardzo ważne. To dom, który znajduje się nieopodal, który znajduje się bardzo niedaleko, ale jednak był to pustostan i został on zagospodarowany na potrzeby tego filmu. Szukanie tej lokacji trwało bardzo długo, było bardzo czasochłonne. Co ciekawe, podobno ten dom, w którym finalnie rozegrały się zdjęcia, był pierwszym domem, który specjaliści od lokacji oglądali. Później postanowili szukać dalej. Ostatecznie skończyło się właśnie na tym miejscu, które było oglądane jako pierwsze. No, pamiętajcie, mówimy często, pierwszy wybór jest zawsze najlepszy. Po czwarte, ogród, który zobaczycie w filmie, a ogród jest bardzo ważnym miejscem akcji Strefy Interesów. To piękny ogród z pięknymi kwiatami, z basenem, w którym bawią się dzieci komendanta, w którym rozgrywa się normalne życie, w którym to ogrodzie wszyscy albo prawie wszyscy udają, że nie wiedzą, co dzieje się za murem. Ważną figurą tego filmu jest na pewno matka głównej bohaterki, czyli Hedwigi, czyli żony Rudolfa Hessa, która właściwie jako jedyna w pewnym sensie nagle przypomina nam, co dzieje się tuż za murem. W każdym razie zerknijcie na ten ogród, kiedy będziecie oglądali film, albo przypomnijcie go sobie, jeśli już widzieliście. No i jeszcze raz uświadomcie sobie, ten ogród powstał w 4 miesiące. W sierpniu był ogród,
4 miesiące wcześniej nie było tam kompletnie nic. Była tam rozkopana ziemia, a zatem ogromny szacun dla twórczyni tego ogrodu, Kasi Piwko. Co dalej? Po piąte, w realizacji filmu wzięło udział aż 110 polskich filmowców, bardzo dużo, w tym, znowu muszę się pochwalić, w tym absolwenci Szkoły Filmowej imienia Krzysztofa Kieślowskiego. No, znowu muszę się pochwalić, bo to szkoła filmowa z mojego uniwersytetu, z Uniwersytetu Śląskiego, więc bardzo serdecznie Wam gratuluję. Ale myślę, że taką ciekawą informacją jest to, że no to na pewno wiecie, że za zdjęcia do strefy interesów odpowiedzialny był Łukasz Żal, czyli człowiek, który robił zdjęcia do Oscarowej Idy i do Zimnej Wojny. O tych filmach na pewno słyszeliście. Ale co ważne, cały pion operatorski, czyli wszyscy, którzy pracowali z Łukaszem Żalem, byli Polakami. To wszystko była ściśle polska ekipa. W sumie poza także pionem operatorskim, także w wielu innych pionach 110 polskich filmowców. Po szóste, w filmie zobaczycie wnętrza obozu Auschwitz. To ważne, dlatego że zgodnie z polityką obozu koncentracyjnego Auschwitz wewnątrz obozu nie wolno wykonywać zdjęć do filmów fabularnych. Jak to się stało, że strefa interesów znalazła się w filmie? Jak udało się zrealizować te zdjęcia? W jakim kontekście przywołane są współczesne mury obozu? To będziecie musieli zobaczyć już sami. Mam nadzieję, że będzie to kolejny powód, który zachęci Was do obejrzenia tego absolutnie wyśmienitego i nieprawdopodobnego filmu. Po siódme, a przygotowania do filmu Strefa Interesów trwały prawie 9 lat. Zobaczcie, moglibyśmy sobie pomyśleć, że biznes filmowy to taka fajna rzecz. Ciach, robimy film, zdobywamy Oscary, mamy pieniądze. No nie. Dokumentacja do filmu, praca w archiwach, między innymi w archiwach obozowych, trwała 9 lat. Swoją drogą przeczytałam na stronie, nie pamiętam, czy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, czy Stowarzyszenia Filmowców Polskich, że ludzie, którzy pracują w Auschwitz, mówili, że nigdy w życiu nie spotkali się z taką precyzją, jeśli chodzi o detale, z tyloma pytaniami, które zostały im zadane, żeby wszystko w tym filmie wiernie zagrało, żeby wszystko było dobrze odtworzone. Polskie zaangażowanie w ten film możemy liczyć od roku 2018, kiedy Ewa Puszczyńska, główna polska producentka, która wczoraj była na gali oscarowej, spotkała się z Jonathanem Glazerem w Cannes, no i wtedy Polska jakby całą parą weszła w tę produkcję. Od tego momentu możemy się nazywać koproducentem filmu oscarowego Strefa Interesów. Na pewno nie zdziwił Was, jeśli interesujecie się kinem, Oscar za najlepszy film międzynarodowy, ale pewnie rano, kiedy przeczytaliście, że Strefa Interesów, czyli polska koprodukcja, zdobyła Oscara za najlepszy dźwięk, to pomyśleliście sobie, chyba ktoś się pomylił. Przecież w polskie filmy mają fatalny dźwięk, nic tam nigdy nie słychać. No, słuchajcie, nic bardziej błędnego. Dźwięk to najważniejszy element filmu Strefa Interesów. To film opowiedziany dźwiękiem. Powiedziałam Wam, że nie zobaczycie w tym filmie obozu. Nie zobaczycie w tym filmie obozu, nie zobaczycie w tym filmie zagłady, nie zobaczycie w tym filmie tego wszystkiego, czego zwykle spodziewalibyście się po filmie o obozie koncentracyjnym. Wszystko, czego nie zobaczycie, usłyszycie w tym filmie. To film opowiedziany dźwiękiem. To film, w którym widzimy sielskie życie w domu przylegającego do muru obozu koncentracyjnego. Wszystko tam jest pięknie, cudownie, wszyscy są szczęśliwi, a jednak cały czas słyszymy krzyki, słyszymy pracujące krematoria, czasem też widzimy je przez okna, widzimy bohaterów zamykających okna, gdy krematoria robią za duży hałas. To wszystko opowiada się nam w sferze dźwięku. Dlatego nie było lepszej, ważniejszej kategorii, w której Strefa Interesów mogłaby w tym roku otrzymać Oscara. Nagroda za najlepszy dźwięk to nagroda, która mnie cieszy najbardziej. Po dziewiąte. Film nie tylko opowiada bardzo intrygującą historię, jak powiedziałam, zupełnie niepodobną do tych, o których myślimy, kiedy myślimy o filmach o obozach koncentracyjnych, ale także był realizowany w bardzo intrygujący, ciekawy, interesujący sposób. Film realizowany był
jak to powiedzieć, symultanicznie w różnych pomieszczeniach tego domu państwa Hessów, czyniąc w pewnym sensie z tej realizacji takie upiorne reality show, tak? To znaczy śledzimy tych bohaterów, oglądamy, co oni robią, no, patrzymy, jak to się wszystko tam rozgrywa równolegle, więc myślę, że to jest też taka interesująca ciekawostka, którą warto wiedzieć, bo zupełnie też inaczej wtedy ten film będzie Wam się oglądał. No i po 10, jest jeszcze masa ciekawych rzeczy, które powinnam Wam powiedzieć o filmie Strefa Interesów, ale myślę, że to, co powiedziałam, w zupełności Wam na razie wystarczy. Po 10 zatem chciałabym wymienić słowa klucze, które przydadzą Wam się do interpretacji i analizy tego filmu. Dźwięk, kapitalizm, życie, idylla, zagłada, horror i obojętność. Obojętność, która pomimo tego, że film rozgrywa się bardzo dawno temu, jest, no, jak myślę, zamierzonym bardzo przez Jonathana Glazera komentarzem do współczesności i do rzeczywistości. Pamiętajcie, nie bądźcie obojętni. Nigdy, nigdy przenigdy nie można być obojętnym na zło. I film Jonathana Glazera, Strefa Interesów, polska i śląska koprodukcja to właśnie nam przypomina. Mówi nam, żebyśmy zawsze byli uważni i żebyśmy zawsze zwracali uwagę na to, co dzieje się wokół nas. Trzymajcie się, cześć i lećcie oglądać Strefę Interesów.